Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu, czy tak jakby sztuczna inteligencja pewnie napisze, witam Was Synergik albo coś takiego. Przypominam, że napisy macie do tych filmów już zrzucone w formie jakby sztucznej inteligencji, znaczy zostały to wygenerowane przez sztuczną inteligencję, także te napisy nie są do końca takie jak być powinny, natomiast robi się je szybko. Dziś jeszcze temat napisów do sztucznej inteligencji dzisiaj poruszymy. Wreszcie po 9 latach doczekaliśmy się wersji z ludzkim językiem Yakuzy. Jest to Yakuza Ishin. Jest to gra, która oryginalnie pojawiła się na PlayStation 3 tylko w Japonii. Spin-off przenoszący wszystkich bohaterów Yakuzy do feudalnej Japonii. Jak wiecie, aktualnie gram, wiecie lub nie wiecie, gram w Ishina, żeby zrobić dla Was recenzję. Niemniej chciałem Wam powiedzieć, że ci, którzy jeszcze nie wiedzą, że już ta gra się pojawiła, bardzo fajny klimat, świetny tytuł, zresztą jak każda Yakuza, i już możecie zagrać na konsolach, jak i na PC-cie. To taka krótka informacja. Odbyła się premiera PlayStation VR 2. Ja chciałbym zrobić dla Was recenzję prawdopodobnie w niedzielę, gdzieś hełmu VR, zobaczymy jak to się poukłada. Natomiast faktycznie PlayStation przygotowało się potężnie do premiery swojego nowego sprzętu i mnóstwo gier zostało już wydanych bądź zapowiedzianych. Z tych ciekawszych tytułów to też tutaj warto poruszyć, że pojawi się Gorn 16 marca, bardzo fajna gra, w której walczymy na arenie z takimi gladiatorami, nie wiem, to są trolle, ciężko mi powiedzieć co to tak naprawdę tam jest, natomiast gra jest naprawdę mega fajnym tytułem. Z ciekawszych tytułów mamy oczywiście jeszcze After the Fall, to już wyszło, 16 marca pojawi się kolejna odsłona od Dark Pictures, znaczy w zasadzie to od Supermassive, tylko tym razem gra wzorowana na Dark Pictures Anthology, czyli Switchback. Przypominam, że wcześniej Rush for Blood było wzorowane na uniwersum Until Dawn i to też będzie typowa strzelanka na szynach. Patrzę jeszcze co tu ciekawego. Interesuje mnie ten Pawlow. Widziałem, że to jest już do kupienia na PlayStation Store, ale nie wiem czy w to zagram, natomiast wygląda to całkiem nieźle, ale ogólnie te gry z trailerów mają nieźle wyglądać, a co potem to nie wiadomo. No myślę, że chciałbym, jeżeli powstanie recenzja PSVR, zacznę dla Was recenzować oczywiście gry na VR-a. Na pewno pojawi się Switchback, na pewno pojawi się Horizon Call of the Mountain, czy jeszcze coś się pojawi, tak zerkam. Pewnie jakaś taka zbiorcza recenzja gier, które dostały wsparcie dla VR-a, czyli na przykład Resident Evil Village i Gran Turismo 7. Natomiast jeszcze z takich samodzielnych tytułów Star Wars Tales from the Galaxy Edge, w którego grałem oryginalnie na Oculusie, też chciałbym dla Was taką recenzję zrobić. No i jeżeli pojawi się już ta recenzja hełmu, to te gry z PlayStation VR, recenzje będą się oczywiście pojawiać tak jak było przy pierwszym hełmie VR. Na razie zostawmy to. Pojawił się fanowska przeróbka Half-Life'a pierwszego z ray tracingiem. Powiem Wam tak, pierwszy Half-Life w oryginalnej formie, nie modowany, już wygląda niestety tak archaicznie, że ten ray tracing tak naprawdę nie za wiele dodaje do tego. Jakby było dodany ray tracing, nie wiem czy to można do tego modu Black Mesa, to faktycznie może i to by miało sens, natomiast to wygląda, powiem Wam, że tak sobie. Znaczy Half-Life jest świetną grą, aczkolwiek dzisiaj, kiedy nie tak dawno grałem w Half-Life'a, tak naprawdę w zeszłym roku, bo robiłem do materiału cały gameplay, to tak naprawdę ta gra już się potężnie zestarzała. I ten ray tracing fajnie, że to światło i cienie dodaje, natomiast dziwnie to wygląda w połączeniu z niską jakością modeli. Nie wiem, na przykład Quake 2 lepiej w mojej opinii wyglądał, jakoś to bardziej się spinało. Tutaj tak wygląda to mocno archaicznie, ale kto wie, może to sprawdzę, jakiś materiał jak będę robił przy okazji jakiegoś RTX-a czy śledzenia promieni, może to zrobię. Pokazano kolejny trailer Resident Evil 4. Widać, że Capcom jest bardzo silny swojej marki, z tego względu, że też zapowiedzieli demo, które pojawi się na PlayStation Store.
No powiem wam tak, trailer wygląda świetnie, pokazuje w zasadzie te sceny, które znamy, które już ograliśmy wielokrotnie, między innymi pojedynek z Krauserem, który fajnie był wyreżyserowany na wszystkich konsolach, GameCube, PlayStation 2, Wii i tak dalej, na tych wszystkich konsolach, na których się Resident Evil 4 pojawił, bo on się pojawił potem i na PlayStation 3, PlayStation 4, teraz będzie na PlayStation 5, ta gra jest po prostu nieśmiertelna i pewnie na PlayStation 6 też się pojawi. Natomiast z tych trailerów widać, że Capcom jest bardzo pewny tego, że wyszedł z tego dobry tytuł, no zresztą bardzo ciężko zepsuć coś takiego jak Resident Evil 4, więc na pewno będziemy zadowoleni, jeżeli lubimy Residenta. Ja przyznam, że czekam. No, u mnie zawsze ten Resident to zawsze ja dzielę Residenta 4 na ten pierwszy etap, czyli ta hiszpańska wiocha, który jest w mojej opinii najlepszy, i potem nuda, czyli ten zamek tych akolitów w tych kapturach, co łażą i mruczą pod nosem. To już strasznie mnie irytuje ten motyw. Potem już jest jeszcze jest trochę lepiej, ale ten motyw z tymi typami, co z kuszami strzelają, strasznie mnie irytuje i mam nadzieję, że tutaj sprawi, że będzie mi się w to lepiej jakoś grało. Zawsze nie lubiłem tych motywów. No zobaczymy, czekamy na Residenta, to już będzie niedługo, zerknę tylko na mój kalendarzyk. 24, czyli no już w zasadzie niecały miesiąc. Bardzo fajnie, czekamy na Residenta, zobaczymy co tam Capcom wymodził. Pojawiły się pierwsze oceny Company of Heroes 3, grałem w niego na Gamescomie. Niestety Gamescom nie sprzyja graniu, szczególnie w gry strategiczne, gdzie jest głośno, łażą dookoła, stoją, gadają. Natomiast zauważyłem, że gra jest naprawdę dobra. I pierwsze recenzje widać, że pokazują, że się nie myliłem, że tytuł jest fajny. Grałem w dwie pierwsze odsłony Company of Heroes. Druga część o kampanii rosyjskiej spotkała się z bardzo negatywną opinią, ponieważ był review bombing na Metacritics z racji tego, że pokazano tam Rosjan w dość niekorzystnym świetle, że tak powiem. Natomiast sama gra jest naprawdę w porządku. Jeżeli brakuje wam RTS-ów, no to Company of Heroes jest jednym z takich naprawdę ciekawych RTS-ów, dodatkowo, który dzieje się podczas II wojny światowej. Pamiętam, że gdy pierwszą część odpaliłem lata temu, pamiętam, że byłem zafascynowany tym, że możesz kamery przybliżyć w zasadzie do żołnierza i model żołnierza, który występuje w RTS-ie, w zasadzie nie odbiega za bardzo od tego, co mogłem zobaczyć od modelu w Call of Duty w pierwszej części na przykład. To na mnie naprawdę potężny szok. Także gra jest z dość długą już, powiedzmy, brodą, chociaż tak naprawdę pojawiły się główne 3 części. Może tam jakieś dodatki się pojawiły, ale ja w dodatki nigdy nie grałem. Natomiast od części drugiej minęło już 10 lat, słuchajcie, 10 lat dopiero wraca Company of Heroes 3. Jeżeli szukacie takich gier, to na pewno Company of Heroes jest fajnym tytułem do sprawdzenia. Returnal okazał się rozczarowaniem na PC-cie. Szczerze mówiąc nie wiem dlaczego, tytuł jest w mojej opinii dobry, natomiast wydaje mi się, że problemem jest to, że nie jest to gra, która graczy PC-towych interesuje. Jest to nowe IP, które wyszło na początku PlayStation 5. Recenzje gdzieś tam znikły w czeluściach internetu, niewielu graczy nawet kojarzyło ten tytuł. Warto zwrócić uwagę, że wśród tych najpopularniejszych gier na Steamie wydanych na PlayStation między innymi, to są te najbardziej znane tytuły, czyli wiadomo God of War, Spider-Man, Horizon, tam jeszcze Days Gone, Uncharted, to są mocne, bardzo mocne marki. Returnal na razie według mnie mocną marką nie jest i nie wiadomo czy będzie, w zależności od tego czy powstanie część druga. Wydaje mi się, że ta pierwsza część to był taki tytuł troszkę wczesnogeneracyjny, czyli na początku nowej generacji, który jeszcze nie wyglądał tak dobrze, jak byśmy chcieli. Natomiast wydaje mi się, że problemem jest też to, że gra nie była za bardzo rozpromowana i ona gdzieś tam sobie wyszła, natomiast wydaje mi się, że wśród graczy typowo PC-towych ten tytuł przeszedł zupełnie bez jakby jakiejś tam bez jakiegoś zapamiętania, może tak to powiem. Natomiast no wiadomo, gracze konsolowi no to się interesowali tym, co wychodzi, natomiast gracze PC-towi, jeżeli się nie interesowali, to gdzieś tam to przemknęło i niestety
gdzieś tam zniknęło w czeluściach. Natomiast no powiem Wam tak, warto zagrać. To jest roguelike, bardzo fajny zresztą, z ciekawą mechaniką, taka strzelaninka, ale naprawdę dobry. Mi się grało w to naprawdę dobrze, więc jak najbardziej polecam, jeżeli nie graliście. Pojawi się nowa strzelanka od Bethesdy. Troszkę nas tutaj zmyliła Bethesda, bo myśleliśmy, że będzie nowy Doom i faktycznie to będzie nowy Doom, ale oczywiście na systemy Android i iOS, czyli wersja mobilna. Dlaczego o tym wspominam w ogóle w NR-Flashu? Ponieważ gry mobilne nigdy się nie pojawiają w tym materiale, natomiast dla kogo ta gra jest skierowana, bo jest ona zrobiona w stylu Super Deformed, czyli mamy takiego Slayera z dużą głową w pomniejszonej wersji, taki karłowaty, wszystkie postacie wyglądają kiutaśnie i tak dalej. Natomiast na pewno jest to gra, którą zainteresował się Oliwier. Mała ciekawostka, bo Oliwier tak naprawdę zna markę Doom. Nie to, że w nią grał, bo jest jeszcze na to za mały, ale kiedyś od Bethesdy dostałem gift pack i był tam taki pluszak Kakodemon. I ja mu go dałem i on się zaczął interesować z jakiej to gry. Tam mu kilka pokazałem, jak to mniej więcej wygląda. Widział, jak grałem na przykład w Dooma trójkę. I widziałem, że gdy mu pokazałem, że wychodzi to się bardzo tym zainteresował i myślę, że dla niego ta gra będzie fajna. Dla mnie raczej nie zagram, bo ogólnie ja nie gram w mobilne gry, bo szkoda mi na to czasu. Natomiast wspominam, że coś takiego się pojawia. Ciekawostka. Smutna wiadomość od Tango Gameworks. Smutna, nie smutna. Shinji Mikami ustępuje ze swojego stanowiska. Po wydaniu 2 części Evil Within i Ghostwire Tokyo, w mojej opinii mega dobry tytuł, bardzo udany, Shinji Mikami odchodzi. Co będzie dalej, ciężko powiedzieć. Szczerze mówiąc, była zapowiedziana druga część Evil Within i trzecia część Evil Within i druga część Ghostwire Tokyo. Nie wiem, co tam będzie dalej, co tam się oczywiście pojawi. Ostatnio wydane chociażby Hi-Fi Rush. Cały czas się pytacie, czy zrobię recenzję. Na razie nie planuję robić recenzji Hi-Fi Rush. Natomiast ciekawe, co dalej Mikami planuje. Czy założy sobie kolejną firmę, czy po prostu już odchodzi na emeryturę. Zobaczymy. Wydaje mi się, że on raczej możliwe, że dostał jakąś ofertę od innego studia, żeby przejść, może będzie pracował nad jakimiś nowymi horrorami, natomiast jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Shinji Mikami, jest ojcem serii Resident Evil, przynajmniej pierwszych części, tak? Bo do któregoś momentu, kiedy pracował w Capcomie. Tak czy tak, szkoda, bo spodziewałem się, że wyjdzie Ghostwire Tokyo 2, ja podejrzewam, że i Evil Within i Ghostwire Tokyo wyjdą, aczkolwiek nie wiem, czy one będą tak dobre bez Shinji Mikamiego. Znaczy nie wiem, jaki on tam miał wkład w to. Znaczy w Evil Within to wiem, że miał spory, natomiast nie wiem, jaki miał wkład w Ghostwire Tokyo, bo tytuł był w mojej opinii bardzo udany. Natomiast no taka wiadomość dosyć zaskakująca, bo Tango Gameworks było założone tak naprawdę przez Shinji Mikamiego, a potem on odszedł. No nie wiem. Dawka informacji na temat sztucznej inteligencji, czy AI, jak ktoś napisał słusznie, to nie jest do końca sztuczna inteligencja, no nie jest, bo ona sama jakby nie potrafi myśleć, odtwarza informacje, których nauczyła się podczas tam, gdy algorytm się uczył na przykład w sieci. Widać, że temat jest zaczyna być poważny, ponieważ mamy już informację, że Lockheed Martin wprowadził samolot, który był oblatywany przez sztuczną inteligencję i słuchajcie, powstało porozumienie, w którym wzięło udział ponad 60 państw, które będą jakby zobowiązały się do stosowania regulacji w kwestii sztucznej inteligencji. Powiem Wam tak, to co my widzimy, te ChatGPT, Midjourney, wydaje mi się, że to jest czubek góry lodowej. Myślę, że w kwestii militarnej ta sztuczna inteligencja, do której oni mają dostęp, to jest o wiele bardziej zaawansowana. Nie sądzę, że to będzie już taka typowa sztuczna inteligencja, ale myślę, że to jest o wiele bardziej zaawansowany algorytm. To, co my dostajemy, ten konsumencki wytwór, którego możemy używać, to prawdopodobnie to jest, wiecie, okruch rzucony gawiedzi. Natomiast to, co prawdopodobnie Stany Zjednoczone, na przykład militarne, gdzieś tam do zastosowań militarnych mają o wiele bardziej zaawansowane te algorytmy, które widać, że skoro powstało coś takiego, że zaczynają powstawać jakieś regulacje, to zaczyna być naprawdę pewnie dużym biznesem, to raz. Dwa, bardzo wydaje mi się
to zaczyna coraz bardziej się jakby przejawiać w kwestii, zaczyna być poważne. Nie wiem, jak to ubrać w słowa. Nie chodzi mi, że o poważny problem, ale że jest to bardzo poważna jakby funkcja, która w najbliższych latach będzie na pewno potężnie rozwijana. Sama walka na autonomiczne czołgi, ja sobie wyobrażam, że to będzie tak, jakbyś siedział, grał w RTS-y, w Command Conquer, tylko sterujesz sobie czołgami, one jadą, sztuczna inteligencja nimi kieruje, widzisz obraz walki z rzutu ptaka, oczywiście wszystko dzieje się bez ludzi, jakby gra totalnie jak RTS-ik, natomiast no widać, że jest tutaj to, zaczyna się pojawiać jakiś problem w kwestii, wydaje mi się, właśnie tych militarnych zastosowań sztucznej inteligencji, że jest to tak rozwinięte, że zaczynają się jakby państwa tym interesować. Nie wiem, czy dobrze kombinuję, ale tak jak zazwyczaj jest, ta technologia do zastosowań militarnych jest o wiele bardziej zaawansowana i o wiele wcześniej niż konsumenckie zastosowanie, więc pewnie to, co mamy, konsumenci, co dostali, to tak jak mówię, to jest czubek góry lodowej tak naprawdę. No i kolejna informacja, niejaki pan Sam Altman, jeden z twórców firmy OpenAI, która stworzyła ChatGPT, uważa, że no cóż, że te algorytmy zaczynają wzbudzać pewną obawę. Microsoft wprowadził sztuczną inteligencję do swojej przeglądarki i szybko się okazało, że przeglądarka zaczęła być agresywna wobec użytkowników, co jest ciekawe. Oczywiście tak nadal mówimy tutaj, nie mówimy o sztucznej inteligencji, stricte sztucznej inteligencji, a bardziej takiej jakimś tam odtwarzaniu na podstawie tego, co się algorytm nauczył, ale zaczyna być to dość ciekawe. Natomiast ciekawe, bo tutaj sam powiedział, że tak naprawdę ta sztuczna inteligencja w przyszłości podniesie naszą jakość pracy, uczyni nas, że będziemy mądrzejsi. Ja uważam odwrotnie tak naprawdę. Sztuczna inteligencja sprawi, że staniemy się jeszcze bardziej głupi i leniwi. Także ja uważam, że to tak będzie, a nie, że odwrotnie. Zobaczymy, jak to będzie, natomiast cały czas ta funkcja tej sztucznej inteligencji, ona się gdzieś przewija. No i jeszcze informacja na temat NVIDII, która również zamierza skupić się na sztucznej inteligencji tak naprawdę w najnowszych kartach z serii 4000. Generowanie klatek również opiera się na sztucznej inteligencji, na algorytmie, który pomiędzy dwoma klatkami tworzy jedną klatkę dodatkową. To jest oczywiście nazwane DLSS 3, ale to też opiera się na generowaniu klatek w oparciu o sztuczną inteligencję. Tak jak powiedział Jensen Huang, przyszłość kart graficznych według niego, ja z tym w sumie się zgadzam, wygląda mniej więcej tak, że nie możemy cały czas zwiększać mocy kart, bo wymaga to coraz większych nakładów mocy, tak? Więc powiększanie, czy tam robienie coraz szybszych kart powoduje, że te karty będą pobierały coraz więcej mocy. Zazwyczaj co 2 lata gracze są oburzeni, że aż tyle pobiera. No pobiera, bo coraz więcej jest te procesory są coraz szybsze, mają większe zapotrzebowanie na prąd. I w takim czacie, w którym też brałem udział swojego czasu, Jensen Huang wypowiedział właśnie się na ten temat i stwierdził, że przyszłością mocy kart graficznych będzie sztuczna inteligencja. To znaczy, żeby utrzymać na pewnym etapie moc kart graficznych, natomiast resztę klatek będzie generowane przez sztuczną inteligencję. I wydaje mi się, że Nvidia będzie szła w tą stronę i DLSS 3, tak naprawdę już część pierwsza DLSS była taką zapowiedzią i ten DLSS 3 będzie dalej jakby kontynuowany, czyli generowanie dodatkowych klatek pomiędzy dwoma klatkami kluczowymi wygenerowanymi przez kartę graficzną. Będą karty, oczywiście nie wiem, czy to jest na tej zasadzie, da się zrobić, że pomiędzy dwoma klatkami były na przykład generowane 2 klatki przez sztuczną inteligencję. Myślę, że jest to możliwe, aczkolwiek jeszcze nie teraz, ale to myślę, że te prace już trwają od dawna i tam Nvidia już ma na przyszłość plany dosyć srogie. Natomiast widać, że ten temat, jeżeli chodzi również o Nvidię, sztucznej inteligencji jest zaczyna być bardzo taki ważny. Kolejna informacja z YouTube'a, to nie wiem, czy zauważyliście, jeden z użytkowników Reddita zauważył, że w jego filmach pojawiła się nowa jakość, mianowicie 1080p Premium Enhanced Bitrate. Czy będzie to nowym pomysłem YouTube'a na wyciągnięcie kasy od użytkowników? Bardzo możliwe.
o co tu chodzi? Będzie to jakby ulepszona wersja 1080p dla użytkowników prawdopodobnie YouTube Premium, gdzie ta jakość obrazu będzie lepsza. Czy dużo? No i tutaj już musimy się zagłębić w ustawienia YouTube'a. Nudny temat. Mnie to fascynuje, ale pewnie jestem jedyną osobą, którą to fascynuje. Aktualnie YouTube, jeżeli mówimy o materiale 1080p, na przykład w 60 klatkach, tak jak ja wrzucam na przykład recenzję, zaleca przepływność, nigdy się do tego słowa nie przyzwyczaję, będę mówił bitrate, zaleca bitrate 12 megabitów na sekundę. Nie jest to dużo i większość twórców, w tym m.in. ja, zazwyczaj robimy te materiały na wyrost. Aktualnie ja robię na przykład w 18 megabitach i YouTube potem jakby tnie tą jakość do tych 12 megabitów. Natomiast co będzie oferowała wersja 1080p Premium? Według jakiegoś tam, nie wiem, czy to już YouTube się wypowiedział, czy są to informacje użytkownika z Reddita, natomiast zapewni bitrate na poziomie 13,5 megabita, czyli 1,5 megabita więcej. Czy to coś zmieni? A w mojej opinii nie za wiele to zmieni tak naprawdę. Żeby móc powiedzieć, że jakość się poprawiła, myślę, że YouTube przy 1080p musiałby przejść na jakieś 25 megabitów, szczególnie jeżeli chodzi o rozgrywkę, gameplaye. Żeby te gameplaye naprawdę dobrze wyglądały i żeby nie były cięte przez algorytm YouTube'a do tych 12 megabitów. To jeszcze Wam powiem taką ciekawostkę, jeżeli wrzucam materiał w 4K, YouTube zaleca od 53 do 68 megabitów. Zazwyczaj moje filmy, recenzje w 4K wrzucałem w 85 megabitach, teraz wrzucam w 55. No to jest już kwestią tego, że sprawdziłem na własnej skórze, sporo eksperymentów wykonałem, czy wyższy bitrate faktycznie przenosi się na jakość na YouTubie. Natomiast no tutaj powiem Wam, że ta 1080p Premium trochę śmiech na sali. Zwiększenie 1,5 megabita nie przyniesie zbyt wielu ulepszeń, że tak powiem. Dla porównania jeszcze Wam powiem, jeżeli oglądacie Blu-raye Full HD, czyli 1080p, no to filmy mają zazwyczaj bitrate na poziomie 35 do 45 megabitów na sekundę. Natomiast YouTube chce wprowadzić 13,5. Ok, no dobra, nie za wiele. Dobra, co nowego u mnie? U mnie co nowego? Jak doskonale wiecie, u mnie aktualnie na temat numer 1, nie przyzwyczaję się do tego Like a Dragon za cholerę. Like a Dragon Ishin, w którego gram dość namiętnie, jestem już w połowie i w zasadzie wszystko inne odstawiłem na bok, tylko Yakuza Ishin, nic więcej dla mnie nie istnieje. Wessało mnie to tak, że przez weekend ograłem prawie 35 godzin. To jest już choroba. To jest już choroba niestety. Co jeszcze? Pozwólcie, że tutaj na streamie wspomniałem o pudle z grami na CDI i to pudło mam. Jeszcze jest nieotwarte. Chciałem otworzyć je na streamie, żebyśmy zrobili sobie od razu gameplaye. Nie wiadomo jakie gry. Tam jest ponad 50 tytułów na CDI. Całkowicie randomowych. Znaczy dla mnie przynajmniej randomowych. Nie wiem co tam jest. Nadal pudło jest zamknięte, bo chciałem zrobić wielkie otwarcie na streamie, żebyśmy sobie razem grali, sprawdzali ceny na przykład na price charting tych gier. Czy są to jakieś niespodzianki, czy białe kruki. Natomiast nie wiem, czy chciałem zrobić to w tym tygodniu. Niestety pudło od tygodnia stoi nieotwarte i nie wiem, czy mi się uda w tym tygodniu zrobić. Mam nadzieję, że tak, jeżeli to chciałbym Was zaprosić. Bardzo mi pasowało zrobienie takiego streama rano, tylko że problem jest taki, że rano, kiedy Mariola jest w pracy, Oliwier jest w szkole, no to nikt na tego streama rano nie wejdzie, nie? Bo wszyscy w robocie czy tam w szkole, więc jedynym rozwiązaniem jest albo wieczorem, albo weekend, ale też najbardziej mi pasował weekend, tak jak zrobiłem ten 6-godzinny stream ostatni w dzień, tak? Ludzi może za dużo nie było, ale jak widzieliście, nie byłem zmęczony i całkiem nieźle. Przez 6 godzin mi się japa nie zamykała, kiedy do Was mówiłem, także to by było fajne. No, zobaczymy, jak wytrzymam, to wytrzymam, tak? Dobra, co w tym tygodniu? Słuchajcie, no przede wszystkim na pewno recenzja Like a Dragon Ishin. Nie wiem w który dzień, bo nie wiem kiedy uda mi się tą grę skończyć. Bardzo chciałbym ją recenzję zrobić na środę, ale wydaje mi się, że to jest absolutnie nierealne, żebym na środę ją skończył. I napisał recenzję i zmontował.
bo ilość materiałów z Yakuzy będzie absurdalna wręcz, co będę musiał, to tak naprawdę im więcej materiałów, tym gorzej się robi recenzja, bo bardzo ciężko znaleźć dany fragment, który potrzebujesz, także będzie tutaj, już czuję, że będzie masakra przy tworzeniu recenzji Like a Dragon. Chciałbym w niedzielę zrobić dla Was test PlayStation VR 2, nie wiem, czy to się uda, zobaczymy. Bardzo by mi zależało na tym, żeby to zrobić i w przyszłym tygodniu zacząć już wrzucać recenzję gier na PlayStation VR 2, co też wydaje mi się, że może się uda, może się nie uda, nic nie obiecuję. Natomiast jeszcze chciałbym Wam powiedzieć o jednej imprezie w środę. Czekajcie, otworzę sobie, żebym wiedział dokładnie. W środę będę w Warszawie. W kinie Electronic będzie panel realizowany przez Warszawską Szkołę Filmową. Wejście darmowe i będę tam m.in. ja, będzie Mateusz Witczak, to oczywiście redaktor naczelny polskigamedev.pl i przez wiele lat prowadził CD Action, i oczywiście Tadek Zieliński, aktualnie prowadzący program FOPA, a wcześniej działający w Hyperze. Będzie to panel Praca marzeń czy ostatni krąg piekła, kulisy pracy dziennikarza growego. Dość ciekawy wydaje mi się temat. I Was, jeżeli macie oczywiście czas, ochotę, zapraszam Was. Panel się zaczyna o 19:30, potrwa do 21:30 chyba. Aczkolwiek może się to przedłużyć, bo tam wiadomo, jeszcze mogą być jakieś pytania czy coś, natomiast o 19:30 jest start. 1 marca, jeszcze raz przypominam, kino Electronic. Chciałbym Was tam serdecznie zaprosić, jeżeli macie ochotę. Dobra. To wszystko, jeżeli chodzi o tego Enerflasha. Wyszło dzisiaj dużo, ale było dużo, wydaje mi się, mięsa. Także to tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord.